patrzysz na bałagan wokół siebie. Pranie piętrzy się w rogu, biurko tonie w papierach, kuchnia czeka od dni, aż w końcu się nią zajmiesz. I myślisz sobie, jestem po prostu leniwy, niezorganizowany, chaotyczny. Inni jakoś dają radę. Co jest ze mną nie tak? Ale oto prawda. Twój bałagan może nie być lenistwem, może być objawem, znakiem, że coś siedzi głębiej. Coś, co nie ma nic wspólnego z twoją wolą, ale z twoim układem nerwowym, z twoją historią, z ranami, które nigdy nie miały szansy się zagoić. Witaj w Psyche Wyjaśnia. Dziś porozmawiamy o tym, dlaczego sprzątanie dla niektórych ludzi może być tak trudne. Nie dlatego, że nie chcą, ale dlatego, że ich mózg, ich układ nerwowy, ich wewnętrzny świat potrzebuje teraz czegoś innego. Jeśli podobają ci się takie treści, zasubskrybuj nasz kanał. Tworzymy materiały, które prowadzą cię do lepszego zrozumienia siebie. Zanim pójdziemy dalej, ważne jest, żeby powiedzieć, czasem bałagan to po prostu bałagan. Czasem jesteś zmęczony, czasem masz dużo na głowie, czasem porządek po prostu nie jest twoim priorytetem i to jest całkowicie w porządku. Ludzie mają też zupełnie różne wyobrażenia o tym, jak porządek powinien wyglądać i to też jest okej. Nie każdy nieposprzątany pokój jest znakiem traumy. Nie każda sterta prania oznacza, że coś jest nie tak. Życie bywa chaotyczne i to jest ludzkie, ale jeśli zauważasz, że ciągle otacza cię chaos, że tęsknisz za porządkiem, ale po prostu nie możesz go stworzyć, że wstydzisz się tego i mimo wszystko nie jesteś w stanie działać, wtedy może za tym stać coś więcej. I właśnie o tym dziś rozmawiamy. Sprzątanie brzmi prosto. Bierzesz rzeczy, odkładasz na miejsce, gotowe, ale dla niektórych ludzi czuje się to jak góra, jak niemożliwe zadanie. Nie z powodu ilości rzeczy, ale z powodu przytłoczenia, które temu towarzyszy. I oto dlaczego. Sprzątanie nie jest czysto fizycznym zadaniem. To zadanie poznawcze. Wymaga funkcji wykonawczych. To są zdolności twojego mózgu odpowiedzialne za planowanie, podejmowanie decyzji, ustalanie priorytetów i kontrolę impulsów. Funkcje wykonawcze znajdują się w korze przedczołowej, przedniej części twojego mózgu. I tu pojawia się problem. U ludzi cierpiących na chroniczny stres, doświadczenia traumatyczne, epizody depresyjne, problemy z koncentracją lub przeciążenie, ten obszar może być niedostatecznie aktywny. To nie znaczy, że jesteś głupi, leniwy czy niezdolny. To znaczy, że twój mózg jest teraz zajęty czymś innym. Przetrwaniem, regulacją emocji, próbą utrzymania cię na nogach. A sprzątanie? To nie jest niezbędne do przeżycia. Dlatego twój mózg to odkłada. Nie dlatego, że nie chcesz, ale dlatego, że on teraz nie może. Badania pokazują, że u osób, które doświadczyły traumy, kora przedczołowa może być mniej aktywna. Jednocześnie ciało migdałowate, twój system alarmowy, może być nadaktywne. Twój mózg jest w trybie przetrwania. Skanuje otoczenie w poszukiwaniu zagrożeń, próbuje cię chronić. I w tym stanie niezwykle trudno jest podejmować jasne decyzje. Od czego zacząć? Co zrobić najpierw? Gdzie to położyć? Te pytania, które dla innych ludzi są proste, dla ciebie mogą czuć się jak nierozwiązywalna zagadka. Nie dlatego, że nie wiesz, ale dlatego, że twój mózg nie ma teraz pojemności, żeby to przetworzyć. Porozmawiajmy o doświadczeniach traumatycznych. Nie każda trauma to wielkie, oczywiste wydarzenie. Czasem trauma jest subtelna. To dzieciństwo, w którym chaos był normą, w którym nikt nie sprzątał, w którym nieporządek był częścią codzienności. Twój układ nerwowy nauczył się, tak wygląda dom, tak czuje się normalność. I dziś, jako dorosły, nieświadomie odtwarzasz ten wzorzec. Nie dlatego, że tego chcesz, ale dlatego, że jest znajomy, bo porządek czuje się obco, niewygodnie, niemal zagrażająco. Twój układ nerwowy mówi, tego nie znam, to nie jest bezpieczne. To się nazywa reinscenizacja. Powtarzasz to, czego się nauczyłeś, nieświadomie, ale automatycznie. I tak żyjesz w chaosie, bo chaos jest domem. Nawet jeśli racjonalnie pragniesz porządku, nawet jeśli się wstydzisz, twój układ nerwowy trzyma cię w tym, co zna, albo trauma objawia się inaczej. Może twoje dzieciństwo było naznaczone emocjonalnym zaniedbaniem. Rodzice, którzy nie byli obecni. Poczucie bycia niewidzianym. I dziś, jako dorosły, nauczyłeś się, moje potrzeby nie są ważne. Dlatego nie dbasz o swoje otoczenie. Pozwalasz na bałagan, bo nauczyłeś się, że nie zasługujesz na to, żeby żyć w ładnym, uporządkowanym miejscu. Albo trauma pokazuje się w przytłoczeniu. Przez tyle przeszedłeś, tyle dźwigałeś. Twój układ nerwowy jest wyczerpany. Jesteś w stanie dorsalnego nerwu błędnego w trybie wyłączenia. Twoje ciało się poddało. Mówi, nie mogę już więcej. A sprzątanie? To czuje się jak kolejne wymaganie, kolejne zadanie na liście, która nigdy się nie kończy. Więc zostajesz w bezruchu, zamrożony,
niezdolny do działania. Nie dlatego, że nie chcesz, ale dlatego, że twój system mówi: nie mam już energii. Zewnętrzny chaos może być lustrem twojego wewnętrznego chaosu. Kiedy w środku wszystko jest pomieszane, kiedy czujesz się przytłoczony, kiedy emocje płyną przez ciebie bez filtra, kiedy nie wiesz, gdzie góra, a gdzie dół, wtedy często pokazuje się to również na zewnątrz. Twoje otoczenie staje się projekcją twojego wewnętrznego stanu. I to nie jest słabość, to sygnał. Twoje ciało próbuje ci coś powiedzieć. Mówi: tu jest za dużo, nie nadążam, potrzebuję pomocy. To nie znaczy, że jesteś zepsuty. To znaczy, że jesteś przeciążony, a chaos jest widocznym wyrazem tego przeciążenia. Niektórzy ludzie zajadają swoje uczucia, niektórzy je zapijają, niektórzy zapracowują się na śmierć, a niektórzy żyją w chaosie. To jest próba radzenia sobie z czymś, co jest za duże, próba, żeby całkiem nie utonąć. I ta próba zasługuje na współczucie, nie na potępienie. Jest jeszcze coś, co często jest pomijane. Chaos może być też formą kontroli. Brzmi paradoksalnie, prawda? Jak chaos może oznaczać kontrolę? Ale dla niektórych ludzi jest dokładnie tym. Jeśli dorastałeś w środowisku, gdzie nie miałeś kontroli, gdzie rodzice byli nieprzewidywalni, gdzie nigdy nie mogłeś czuć się bezpiecznie, gdzie wszystko było poza twoim zasięgiem, wtedy chaos w dorosłości może być formą samostanowienia. To jest twój chaos. Ty decydujesz, jak wygląda. Nikt nie może ci mówić, jak masz żyć. I tak chaos staje się aktem autonomii. Cichym protestem przeciwko kontroli, którą inni kiedyś nad tobą mieli. Albo chaos staje się barierą. Chroni cię. Jeśli twoje mieszkanie jest chaotyczne, nikogo nie zapraszasz. Zostajesz sam. A bycie samemu czuje się bezpieczniej niż bliskość. Bo bliskość oznacza bezbronność. Bliskość oznacza bycie widzianym. A bycie widzianym czuje się niebezpiecznie, jeśli nauczyłeś się, że ludzie, którzy cię widzą, cię ranią, więc trzymasz ich na dystans. Z chaosem jako murem, z nieporządkiem jako tarczą. Nieświadomie, ale nieświadomie. Twój układ nerwowy mówi: jeśli nikt nie przyjdzie, nikt mnie nie zrani. A czasem chaos jest też wyrazem beznadziejności. Nie sprzątasz, bo myślisz: po co? I tak znów będzie bałagan. Nic nigdy nie zostaje w porządku. Po co mam się starać? Ta beznadziejność to nie lenistwo. To może być znak obniżonego nastroju lub wyuczonej bezradności. Nauczyłeś się: moje starania nie robią różnicy, więc się poddajesz. Nie dlatego, że nie chcesz, ale dlatego, że już nie wierzysz, że to możliwe. I tak chaos zostaje jako cichy świadek twojej rezygnacji. Ale oto prawda. Twój chaos to nie koniec. To początek. Początek rozumienia siebie. Początek rozpoznawania wzorców, które cię trzymają. Początek rozwijania współczucia dla siebie. Bo dopiero gdy zrozumiesz, dlaczego chaos tam jest, możesz zacząć go zmieniać. Nie przez przymus, ale przez uzdrowienie. Tak zwany syndrom Messiego to więcej niż nieporządek. To nie lenistwo, to nie niezdolność. To może być wyraz głębokiego bólu. Ludzie, którzy gromadzą, którzy zbierają rzeczy, którzy nie mogą się z niczym rozstać, rzadko robią to z obojętności. Robią to, bo każdy przedmiot może mieć emocjonalne znaczenie. Bo puszczenie czuje się jak strata. Bo tworzenie porządku oznaczałoby zmierzenie się z tym, co leży pod chaosem. A to może być zbyt bolesne. Często u podstaw leżą doświadczenia traumatyczne. Strata, zaniedbanie, poczucie braku kontroli. I tak gromadzenie staje się próbą odzyskania kontroli. Próbą poczucia się bezpiecznie. Rzeczy wokół mnie mogę kontrolować, one nie odchodzą, one mnie nie opuszczają. I tak rzeczy się piętrzą. Nie dlatego, że osoba tego chce, ale dlatego, że puszczenie jest zbyt zagrażające. Bo chaos może pełnić funkcję ochronną. Ważne jest, żeby zrozumieć. Syndrom Messiego to nie wada charakteru. To może być objaw. Znak, że ktoś potrzebuje pomocy. A ta pomoc nie zaczyna się od sprzątania. Zaczyna się od uzdrowienia. Od zrozumienia, co leży pod chaosem. Obniżony nastrój i sprzątanie nie idą w parze. Kiedy czujesz się przygnębiony, nie masz energii. Wstanie z łóżka czuje się jak osiągnięcie. Prysznic to góra, jedzenie to za dużo. A sprzątanie to niemożliwe. Nie dlatego, że nie chcesz, ale dlatego, że twoje ciało mówi: nie mam już nic do dania. Epizody depresyjne mogą upośledzać funkcje wykonawcze. Mogą sprawiać, że nawet proste zadania wydają się przytłaczające. I tak żyjesz w chaosie. Nie z wyboru, ale z wyczerpania. Problemy z koncentracją mogą być kolejnym wyzwaniem. Osoby mające trudności z fokusem i organizacją często zmagają się z planowaniem, ustalaniem priorytetów i kontrolą impulsów. Sprzątanie wymaga dokładnie tych umiejętności. Od czego zacząć? Co zrobić najpierw? Ile to potrwa? Te pytania mogą być przytłaczające. Nie z powodu braku woli,
ale z powodu sposobu, w jaki mózg czasem funkcjonuje. I tak chaos pozostaje. Nie z lenistwa, ale z neurologicznego wyzwania. Wstyd też odgrywa rolę. Może wstydzisz się bałaganu. Nikogo nie zapraszasz, chowasz się, czujesz się zawstydzony. I ten wstyd cię paraliżuje. Myślisz, to za dużo, nigdy tego nie ogarnę, od czego mam zacząć. I nie robisz nic, bo wstyd jest tak wielki, że cię zamraża. To nie słabość. To może być reakcja traumatyczna, zamrożenie. Twoje ciało mówi, nie mogę, jestem przeciążony. I tak utkniesz. Jest jeszcze jeden aspekt, który często jest niedoceniany. Sprzątanie oznacza podejmowanie decyzji, a decyzje mogą być przytłaczające, jeśli doświadczyłeś traumy. Każdy przedmiot, który bierzesz do ręki, wymaga decyzji. Zatrzymać czy wyrzucić? Gdzie to położyć? Czy jest ważny? Czy jeszcze go potrzebujesz? Dla niektórych ludzi to proste pytania, ale dla osób, które doświadczyły traumy, które zmagają się z obniżonym nastrojem lub znają problemy z koncentracją, te pytania mogą być paraliżujące, bo za każdą decyzją kryje się strach. Co jeśli źle zdecyduję? Co jeśli będę żałować? Co jeśli wyrzucę coś ważnego? Ten lęk przed decyzją często ma korzenie w dzieciństwie. Może twoje decyzje były ignorowane, może byłeś karany, gdy się myliłeś, może twoje zdanie nie miało wartości. I tak się nauczyłeś. Decyzje są niebezpieczne, więc ich unikasz, także dziś. Nawet przy pozornie nieważnych sprawach jak sprzątanie. Twój układ nerwowy mówi, jeśli nie podejmę decyzji, nie mogę popełnić błędu. Jeśli niczego nie wyrzucę, nie mogę zrobić nic złego. I tak wszystko zostaje. Nie z obojętności, ale ze strachu. A potem jest jeszcze ładunek emocjonalny. Niektóre przedmioty to nie tylko przedmioty. To wspomnienia, to uczucia, to połączenia z ludźmi, miejscami, czasami. I puszczenie ich oznacza puszczenie tych połączeń. To może czuć się jak zdrada, jak strata, jak rezygnacja z czegoś, co kiedyś było ważne. Nawet jeśli racjonalnie nie ma sensu trzymać zepsutej ładowarki, emocjonalnie ma sens, bo jest częścią twojej historii. A wyrzucenie historii czuje się, jakbyś wyrzucał siebie samego. Oto coś ważnego. Nie chodzi o to, żebyś sobie robił wyrzuty. Nie chodzi o to, żebyś czuł się jeszcze gorzej. Chodzi o zrozumienie. Twój chaos może być objawem, znakiem, że coś w tobie potrzebuje uzdrowienia. A uzdrowienie nie zaczyna się od sprzątania. Zaczyna się od zrozumienia, od współczucia, od świadomości. Nie jestem leniwy, nie jestem zły, jestem przeciążony i wolno mi dostać pomoc. Jeśli chcesz posprzątać, nie zaczynaj od zewnętrznego chaosu. Zacznij od chaosu wewnętrznego. Ureguluj swój układ nerwowy. Oddychaj. Ruszaj się. Znajdź chwilę spokoju. Bo jeśli twój układ nerwowy jest w stanie alarmu, jeśli jesteś w trybie przetrwania, to sprzątanie nie jest możliwe. Twoje ciało będzie to sabotować, bo ma inne priorytety. Więc najpierw zadbaj o to, żebyś czuł się bezpiecznie, żebyś był uziemiony, żeby twój układ nerwowy wiedział, tu jest okej, mogę się zrelaksować. A potem, gdy będziesz gotowy, zacznij od małego. Nie cały pokój, nie całe mieszkanie. Jeden kąt, jedna półka. 5 minut. To wystarczy. Bo każde małe działanie pokazuje twojemu układowi nerwowemu. Mam sprawczość. Mogę coś zmienić. I z czasem, z cierpliwością, ze współczuciem, chaos może się zmniejszyć. Nie dlatego, że się zmuszasz, ale dlatego, że się uzdrawiasz. Może potrzebujesz też wsparcia. Rozmów ze specjalistą, towarzyszenia. Kogoś, kto przejdzie z tobą przez chaos. Nie tylko ten zewnętrzny, ale też wewnętrzny. I to nie jest słabość. To siła, to świadomość. Nie dam rady sam i nie muszę tego robić sam. Uzdrowienie dzieje się w połączeniu, w towarzystwie, we współczuciu. Twój chaos to nie twoja wina. Może być objawem, znakiem, że coś w tobie potrzebuje uwagi. Coś, co nie zostanie rozwiązane przez sprzątanie, ale przez uzdrowienie. Przez zrozumienie, przez świadomość. Nie jestem leniwy, nie jestem zły. Jestem człowiekiem, który teraz walczy. I ta walka zasługuje na współczucie, nie na potępienie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o traumie, układzie nerwowym i uzdrawianiu, zasubskrybuj Psyche wyjaśnia po więcej treści. Do tego czasu bądź dla siebie łagodny. Robisz co możesz i to wystarczy.